Witajcie! Przenieśmy się do 1376 roku, w samo serce średniowiecznego księstwa gniewkowskiego, aby przyjrzeć się jednej z najciekawszych kampanii wojennych tego okresu – oblężenia zamku Złotoria. Szubin, dwór starosty generalnego Sędziwoja. Właśnie tutaj wiosną 1376 roku zapadła decyzja o trzeciej kampanii przeciwko Władysławowi Białemu. Zwołane pospolite ruszenie było odpowiedzią na jego wcześniejsze agresywne działania. Był to czas napięć politycznych i personalnych intryg, w których na scenie pojawiły się najważniejsze postacie tamtych dni. Obok Sędziwoja w obozie znalazł się m.in. Kaśko Słupski, książę szczeciński i dobrzyński, Bartosz z Sokołowa, starosta inowrocławski, Jaśko Kmita, starosta sieradzki oraz inni wpływowi rycerze i szlachta. Sędziwoj z Szubina nie tylko koordynował ruchy wojsk, ale dążył do zakończenia konfliktu, wykorzystując przy tym zarówno siłę, jak i taktyczne intrygi. W zorganizowanej wyprawie na zamek Złotoria, która rozpoczęła się 1 czerwca 1376 roku, stanęli po jednej stronie nie tylko rycerze polscy z Kujaw, Wielkopolski i Małopolski, ale i wsparcie ze Śląska i Marchi Brandenburskiej, między innymi Fryderyk de Wedel, lennik polski. Był to czas intensywnych zmagań. Zamek Złotoria, siedziba Władysława Białego, był dobrze ufortyfikowany, otoczony fosą i murami, strzeżony przez licznych żołnierzy, złożony z 2 chorągwi księstwa gniewkowskiego oraz rycerzy z Burgundii, którzy zasłynęli z doskonałego przygotowania bojowego. Oblężenie mimo siły polskiego rycerstwa przeciągało się. Zamek posiadał także flotę wiślaną, która dostarczała zapasy i wsparcie obrońcom, a wewnątrz twierdzy znajdowały się potężne machiny miotające, dzięki którym Władysław atakował wojska Sędziwoja z Szubina. Mimo zaciekłych ataków zamek pozostał niezdobyty. Tu dochodzimy do jednej z najciekawszych postaci tej historii – młynarza Hanka z Brześcia. Był to inżynier wojenny, który przygotował Złotorię do obrony, lecz jak się okazało, obawiał się o swoją przyszłość. Przerażony możliwością przegranej i tym, że straci swój młyn, postanowił nawiązać kontakt z Sędziwojem. Obiecał dostarczyć klucze do zamku, ale Władysław Biały podejrzewał go o zdradę. Gdy dowiedział się o jego zamiarach, kazał młynarza uwięzić, a później torturować. Zdrada Hanka była jednak częścią większej intrygi, którą Władysław postanowił wykorzystać. Pod pozorem zdrady Władysław wysłał zięcia Hanka do Sędziwoja, przekazując mu klucze do bramy. Sędziwoj z Szubina, pragnąc zdobyć sławę zwycięzcy Złotorii, postanowił wykorzystać tę okazję. Bez informowania reszty wojska otworzył jedną z bram i wraz z 26 rycerzami wkroczył do środka. W tym momencie nastąpił dramatyczny zwrot losów oblężenia. Władysław Biały rozkazał opuścić kratę, która miała zamknąć wejście do zamku. Żelazna krata spadła, miażdżąc Fryderyka de Wedela i raniąc kolejnych rycerzy, którzy zdążyli wejść do zamku. Większość z nich wzięto do niewoli, ale kilku zginęło w walce. W tej bitwie śmiertelnie ranny został także Kaśko Słupski, który, mimo że zabrano go do Bydgoszczy, nie przetrwał tej okrutnej rany. Po 6 miesiącach oblężenia zamek nadal pozostawał niezdobyty, a oblegająca armia była coraz bardziej wyczerpana. Władysław Biały zrozumiał, że sytuacja zaczyna się robić krytyczna, zapasy się kończyły, a jego oddziały były na wyczerpaniu. Dlatego postanowił podjąć rokowania. Wynegocjowano honorowe warunki poddania zamku i zapewniono mu królewską łaskę.
Jednakże zanim zamek zostanie oficjalnie opuszczony, Władysław rzucił wyzwanie polskiemu rycerzowi Bartoszowi z Wesenborga, najwybitniejszemu wojownikowi tamtych czasów. Był to pojedynek, który miał zadecydować o honorze, a także o wynikach całej kampanii. Pojedynek ten zakończył się raną Władysława, co być może przesądziło o jego wyjeździe na Węgry. Po opuszczeniu zamku przez Władysława Białego i jego podróży na Węgry w księstwie gniewkowskim doszło do poważnych represji. Szlachta, która wspierała Władysława, została pozbawiona majątków i wpływów. Był to okres dramatycznych zmian, gdzie lojalność niejednokrotnie oznaczała życie w ubóstwie. Ostatecznie w 1377 roku Władysław sprzedał swoje księstwo za 10 000 florenów w Brześciu Kujawskim. Był to punkt zwrotny w jego życiu oraz w polityce tamtych ziem. Na ugodzie tej obecnie byli m.in. książęta śląscy oraz wielki mistrz krzyżacki Winny Świąkni-Porodę, a także przedstawiciele polskiego rycerstwa z Bartoszem z Wozenberga na czele. Władysław Biały był księciem pełnym sprzeczności, ambitnym i odważnym, lecz często podejmował decyzje na pograniczu odwagi i szaleństwa. Złotoria okazała się jego ostatnim bastionem i symbolem pola walki o wpływy w Polsce. Jego historia pokazuje, jak skomplikowane były czasy średniowiecza, pełne lojalności i zdrady, bitew i układów, a przede wszystkim osobistej odwagi, która nie zawsze szła w parze z rozwagą. Jeśli fascynuje Cię historia i konflikty średniowiecznej Polski, koniecznie zobacz inny film. Opowiadam w nim o dramatycznej bitwie pod Gniewkowem, która była preludium do oblężenia Złotorii i kluczowym momentem konfliktu Władysława Białego z Królestwem Polskim. Poznaj tło wydarzeń, motywy bohaterów i ich wpływ na losy państwa. Nie przegap tej opowieści pełnej napięć i średniowiecznych intryg. To wszystko na dziś. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej podróży w przeszłość. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o rycerstwie i wojnach średniowiecznej Polski, zapraszam do kolejnych odcinków. Do usłyszenia.